Ten przedwojenny młoteczek twardy jest, buzi dać. Bez kłamstwa. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Dzień dobry. Opowiem o młotkach. Do czego służą? Opowiem o ich wadach i zaletach. Idziemy. Idziemy do młotków. Światło mamy dobre. Cóż. Zaczynamy od tych największych. To są młoty kowalskie. To jest typowy do klepania lebieszy, jak się klepało lebiesze na kowadle. To jest typowo młot do kucia lebieszy. Jego waga 5 kg. 5 kg. Tu jest też piąteczka kowalska. Ten nie wiem, ten jest najprawdopodobniej to jest młot przedwojenny. Ten natomiast polska, to jest polska piątka, kowalska. Można powiedzieć i kowalska, no i przede wszystkim. Tylko że służy trochę do innych kuć. 5 kg. Firmy nie będę podawał, żeby nie robić antyreklamy. Chociaż jest tu nabite wyraźnie 5 kg. Są symbole firmy, ale nie będę czytał. Jak to się mówi. Żeby nie robić ani dobrze, ani źle. Też młotek kowalski. Jeszcze go wyczyściłem. Dość dobry młotek. 3 kg. Taki zręczny młotek. Wyczyściłem go specjalnie, żeby go pokazać. Akurat ten młotek jest dobrym młotkiem. Tu jest ciekawy młotek. Też kowalski. Obustronny. Ale to już jest historia. Bo ten młotek pochodzi z Huty Częstochowy. A zrobił go wujek Krysi, wujek Janek, który pracował w Hucie Częstochowa i zrobił to dla teścia, bo wiadomo, teść zajmował się kowalstwem, ślusarstwem. Oprócz tego gospodarzył, ale tak jak mówiłem, był bardzo zdolnym fachowcem. Sporo się od niego poduczyłem, dużo mi rzeczy wytłumaczył. No i ten młotek widać jest też dobrym młotkiem, bo też się nim posługiwał długie lata, no i ja już go używam. Ponad 25 lat. Dosłownie chyba 28 lat go używam. I też nic się z nim nie dzieje, naprawdę dobry młotek. Waga gdzieś w granicach ponad 2 kg. To mamy to i mamy następne młoteczki. Młotek 1,5 kg. Też może być kowalski, ślusarski. Dość dobry młotek. Tu jest młotek polskiej firmy. Oczywiście nazwy firmy nie będę podawał, tylko powiem wagę tego młotka. 1,5 kg. 1,5 kg. I mamy następny. Też polskiej produkcji. Ale niestety ten już młotek nie jest tak twardy jak tamten, dlatego że on się trochę tutaj, ta część trochę mu się próbuje rozklepywać. Tu się robi tak zwany pędzel, co nie powinno być. Tu jakiś mały szczerbek, 1,5 kg. Tu jest ciekawy młotek z zestawu narzędzi kowalskich, tak zwana nastawka. On służy do tego, że jak trzeba coś przekuć i ma się do pomocy pomocnika, który trzyma gorący metal na kowadle i trzeba coś idealnie po prostu gdzieś tam, jak to się mówi, dobić, żeby wyszło idealnie prosto, no to wtedy ciężejszym młotkiem można nastawić tak zwaną nastawkę i tutaj silnie uderzyć, żeby tam wyszło idealnie prosto. No są takie rzeczy kute, gdzie akurat to jest potrzebne. Ta część tu jest idealnie równa. Tu jest młotek bardzo twardy, bardzo dobry. Jedyną wadą tego młotka jest osada. Osada. Dlaczego wada jest? Bo nie powinien być okrągły otwór, tylko powinny być owalny, tak jak w tych młotkach. Dlaczego?
Dlatego, że po prostu, cóż ten gwoździk, który jest tu wbity na zabezpieczenie, prawda? On z czasem się obróci, to jest normalne. Jak się uderza silnie drugim ciężejszym młotkiem, w ręku trzeba trzymać, żeby nastawić równo, żeby tam równo odkuć coś, no to niestety tu przechodzą takie siły, że no dobrze by było, żeby ten otwór był tutaj owalny. No ale cóż, idzie im się posłużyć i tu mamy takie młotki z zestawu. Jeszcze powiem, że to robiły zakłady karne. Mam całą skrzynkę takich młotków, najróżniejszych. Tam są do odkuwania rzeczy okrągłych, tam są, tu jest ten, do rozbijania otworów i właśnie tu mieli jeden w zestawie, był takim, że otwór jest owalny. I to jest bardzo dobry młotek. Jak się robiło coś na gorąco i otwór był za mały, to po prostu ten mały otwór, bo nieraz tak trzeba było, żeby nie osłabiać materiału, to się wierciło na przykład w płaskowniku. Mały otwór, dosłownie 10, a później można było rozbić go. Tutaj to jest bodajże nawet do 20 paru. I wtedy po prostu w ten gorący metal, w ten otwór na kowadle, na otworze nastawiało się i ciężejszym młotkiem rozbijało się otwór. Później się metal przewracało na drugą stronę, bo wiadomo, że trochę w otworze przyciągnęło na tamtą stronę. Odwracało się na drugą stronę, z drugiej strony się poprawiło. No i otwór wychodził cacy. To chwalę, to jest bardzo dobry młotek. Właśnie z zestawu tych narzędzi, bo kiedyś kupiłem to dawno. No i trochę tam stamtąd wyciągnąłem tych narzędzi. Takich, które mi się przydają. A niektóre to są jeszcze dosłownie używane. To jest wybijak, młotek wybijak, gdzie trzeba było otwór wybić na przykład do kwadratu. Pokażę, o co chodzi. Gdzie ja to mam? Aha. Proszę tutaj. To jest dłuto. Kute z resora. Kute przeze mnie. Do zachodniego pługa. Dosłownie podam nazwę pługa. Kylinsztak, pług norweski z zabezpieczeniami sprężynowymi. To dłuto jest odkute z resora. Odkute jest przeze mnie. Materiał dobry i tu właśnie otwory. Wierciło się otwór 12, później się wierciło fazę i to szło do ognia i się wybijało otwór właśnie takim wybijakiem. Nastawiało się na kowadle na otwór, rzucało się to na kowadło i wtedy właśnie takim ciężejszym młotkiem się przywaliło i przebijało się. To się po prostu wybijało ten otwór. I to młotek był wskazany nawet co najmniej taki, a nawet i 3-kilowy, bo ten to ma ze 2 kilo, może 2 z hakiem. I tak, na otworze. Biło się, odwracało się na drugą stronę, leżało to na kowadle ładnie na otworze i z drugiej strony się poprawiało znowuż. I wychodził otwór tak jak tutaj. Bez kłamstwa. Wysoki dźwięk, bardzo dobra stal. Do tego służyły właśnie takie wybijaki. I był taki, i jeszcze był inny. Teraz tak, ten żeśmy testowali. To są młoteczki 0,7 kg, takie bardzo zręczne, do lżejszych robót oczywiście, ślusarskie. No przy kowalstwie on też jest potrzebny jest na przykład do nitowania, jak się lżejsze rzeczy robi, no to przecież wiadomo, że się człowiek musi posłużyć lżejszym młotkiem. Mam takie 2 i jeszcze na zapasie mam chyba tam ze 2 takie nieosadzone. To jest młotek prawdopodobnie przedwojenny jeszcze, bardzo twardy. Służy mi, zaostrzony jest ładnie i nic się nie dzieje, do zbijania otuliny jak się spawa. Spawa się, na spawie jest otulina, wypływa. Elektroda ma otulinę. No mamy tu elektroda ma otulinę. Jak się spawa, to ten drut się stapia, metal się topi, jeden i drugi łączy się, a ta otulina to w postaci po prostu wypływa na wierzch. Robi się taka ciemna warstwa taki na spoinie. Ona jest po to, żeby nawet spaw prędko nie przysychał i nie pękał. Ale jak już przestygnie, to jak spaw jest dobrze położony i zaczyna już trach po wierzchu otulina zaczęła pękać,
to wtedy tym młoteczkiem resztę tej otuliny zbija się. To jest, nawet jest, nieraz są takie rzeczy, się spawa, że jest wskazane, żeby ten spaw przekuć po prostu. Wtedy on jest mocniejszy, później jeszcze raz pospawać. Są takie rzeczy. Na przykład jak spawuje się ostrze do siekiery, też jest wskazane, żeby ten spaw później był przekuty. I pierwsze to zbicie tą linę, to taki młotek właśnie służy do tego. I tu jest ciekawa rzecz. To jest młotek kupiony w sklepie z narzędziami, w dość dobrym sklepie. Podobno dobrej zachodniej firmy, nie będę je reklamował, ale wcale nie jest taki dobry, bo się zaczyna tutaj klepać. Niestety, nie ma prawa takie coś się dziać. O, mamy przykład. Ten przedwojenny młoteczek twardy jest, buzi dać, piękny. Natomiast już ten nie jest tak twardy. On nie pracował tyle co ten. I proszę zobaczyć, on się tu rozklepuje. Tu już idzie zaczepić paznokciem. Tu się robi klep. Jakby go wziął tak dobrze do takiego obijania spawów, nawet by go naostrzył, to niestety on już nie jest tak dobry jak tamten. Nie będę go reklamował, nie będę go ganił. O, tam służy. Tu jeszcze mam jeden taki lekki młoteczek, podobnie zrobiony jak jest ten do obijania spawów. Ten służy dla mnie do wybijania wierteł i tego na wiertarce. Tu. I on wcale nie musi być twardy, no bo tutaj, on taki średni jest po prostu. Ten jest po prostu przy wiertarce zawsze tam wybić, czy wiertło stożkowe, czy tą osadę tej głowiczki. To jest to. A teraz pokażę jeszcze te takie wady na młotkach. Tu jest młotek ze straszną wadą. Trzymam go, żeby go pokazać internautom. Co się na nim stało? Wysypał się. Ta część, gdzie się kuje, najważniejsza, czy się nituje, jak grubsze nity są ciężejsze, na przykład bo nitowałem i 12 i 16. No i niestety wyleciał. Czyli co? Fuks. Trzymam go po prostu, no wada, to jest wada. W składzie stali czegoś tam zabrakło. Zbyt twardy był, no i niestety. Zaczął się sypać i nawet jest ślad, że on dalej pęka. Nie mam zamiaru go naspawywać i ratować, bo to gra świeczki nie warta, bo trzeba by było odcinać, fazować, wstawiać kawałek dobrej stali, hartować, to po prostu nie warte jest. Chyba że wziąć go tu, zaspawać, zeszlifować, no i tam gdzieś na ciągniku, w polu, tam przy maszynie jakiś tam bolec wybić tam czy coś, no to... I tu jest następna. Jak to wygląda brzydko, prawda? Pędzel. A dlaczego? Zbyt miętki. To jest fabryczny polski młotek. Pędzel się zrobił dookoła, dokładnie. Trzymam go specjalnie, żeby pokazać. Był młotek taki o wadze 2 kg. Musiałem młotkować. Robiłem kiedyś balustradę kutą na taras. I trzeba było ten drut, kwadrat, 16 namłotkować. Trzeba było nabić na nim dołki. Żeby to zrobić, to wspawałem tutaj, bo siadał mi, po prostu on mi siadał. Nie szło im robić, bo się robił pędzel. Więc tu widać. Tu jest spawany bardzo twarda stal. Znalazłem taką stal, ściąłem to, zrobiłem fazę i tutaj, no i wstawiłem. I proszę zobaczyć, tu się nie klepie, tu się nic nie dzieje. No zrobił to taki człowiek jak ja, który nie zna się w ogóle na stali, nie ma pojęcia o stali. No ale, no cóż, udało się jak ślepej kurzy ziarko. Tu się nic nie dzieje. Tu się dzieje. A tu się nie dzieje. I jeszcze ciekawsza sprawa. Chciałem to zahartować, to część. Tu się nie zahartuje. Bo tu nie ma dobrej stali. Po prostu tu nie ma dobrej stali w składzie. Jest za mało węgla. Natomiast ta stal, bo ja to wsadziłem kawałek dosłownie bolca od gąsienicy z deta. A oni mieli bardzo dobre, można było z tych bolców robić przecinaki, a może nawet czołgu, bo miałem i takie bolce. Bo to jest bolec od gąsienicy. Stal jest super i proszę zobaczyć, zahartowałem się, nic nie dzieje. A jak jest za mało węgla w składzie, to tak jak z siekierami, to niestety nie da się je zahartować. To jest właśnie cały błąd, największa bolączka. Tu jeszcze mam jeden do rozbijania otworów, też ze skrzynki kowalskiej. Dobry, twardy, ale wada w otworze. Ja muszę go osadzić. Dobry jest, twardy wybijak. I też zabezpieczenie, no to okrągły trzonek i tu widać jest otworek na, żeby wbić po prostu kowek, gwóźdź. Jakby tak na okrągło całkiem osadzić, no to w ręku się obraca, no ale cóż. Natomiast żeby to
ten otwór pociągnąć, no niestety to jest bardzo twarde, trzeba by super sprężarki i super frezu, żeby go pociągnąć, bo to naprawdę trzeba bardzo mocnej frezarki i dobrego frezu, żeby ten otwór pociągnąć na owalny. Tu są takie młotki, które ja przerobiłem na nitownice i te miały piękne owalne kształty na osadę, tak jak widać, fajnie były zrobione, bardzo twarde. Słychać, to cholerstwo dzwoni. Musiałem kupić bardzo dobre wiertło, żeby to rozwiercić, bo te dołki po to są tu zrobione, żeby to mi służyło jako nitownica. Jak się nituje, to trzeba, żeby po zaklepaniu nita, żeby wyszła dobra główka, to się ten materiał nitowany rzuca się na kowadło i wtedy z góry młotkiem takim, nawet 3-kilowym takim. Trzeba takim młotkiem z góry na kowadle po tej nitownicy przywalić parę razy i wychodzi, główka nita wychodzi wtedy jak lalka. Tu mam właśnie takie 2 młotki, które przerobiłem sobie na nitownicę. Jak człowiek nie ma narzędzia, to się nieraz musi coś sobie dorobić, żeby po prostu się posłużyć. Tu zrobiłem nitownicę z noża tokarskiego, też dobrze mi służy. Twarda jest, też ładnie łebki wychodzą. Po prostu był nóż tokarski z demobilu. Mam jeszcze taki najlżejszy. Tu jest bardzo leciutki młoteczek. Ciekawa waga jego jest. Bardzo ciekawa, bo to jest taki rzadko spotykany. 7,5 kg. Stary młotek. Ten młotek ma, no, to jest powojenny młotek. I też dziwna rzecz jest, że tak, tutaj jest twardy. Natomiast tutaj stożek ma niestety, zaczął mu się trochę klepać. No ale przy jego wadze, tym do czego on służy, no to po prostu on dobry jest osadzić go. I jak w polu jest twardo, wbijać te paliki do pastucha drewniane. No albo jakieś ciężejsze roboty nieraz naprawdę, tylko że złamał mi się tej wiosny, no i jeszcze nie było czasu go osadzić. Muszę go osadzić na porządny trzonek. To jest kawałeczek młotka. Ja nie zbieram młotków. Te młotki po prostu po to je zbieram. Ja nie jestem kolekcjonerem młotków, ani nie jest to moją pasją, tylko one jest po prostu potrzebne do pracy. Te młotki to każdy ma swoje przeznaczenie i w zależności od pracy, jaką się wykonywało, dlatego ich tu tyle jest i są najróżniejsze i każdy do czegoś tam służył. Przykładowo, no nie 3-kilowy, no jak tutaj, no nie? No bo to jest nawet do kucia na jedną rękę. Jak się lemiesze klepało, tu były kleszcze do lemiesza, te kleszcze też, to są kleszcze kute przeze mnie. Do łapania rzeczy na przykład takich okrągłych, na przykład to, jakby trzeba było z tego zrobić na przykład przecinak. No to świetnie, to trzyma się, prawda? Bo one mają szczękę zrobioną tak, że tu chwyta się okrągłe właśnie. No i można śmiało można to na kowadle machnąć, przekuć i zrobić z tego przecinek na przykład. Z bolców od gąsienic robiło się przecinaki. I na kowadle i spod mechanicznego młota i trzeba było, lemierz ten trzeba było tym po prostu, bo jak się kuło pod mechanicznym młotem, to zawsze gdzieś tam jakaś mała nierówność, czy na przykład przy hartowaniu lemierz troszeczkę zawsze poszedł łukiem i trzeba było go po prostu wyrównać, czy na przykład nastawić czub, no to takim 3-kilowym młotkiem. Ojciec miał w gospodarstwie jakiś ciężki młotek, przypuśćmy 5-kilowy do wbijania tam słupków od pastucha, czy tam, no i tam jakiś średni, może miał ze 3 młotki, nie więcej, bo więcej mu nie było potrzebne. Jak mnie zaczęli fachowcy uczyć rozumu i zaczęli mi partaczyć robotę, to ja powiedziałem, no nie będę jeździł, wydawał pieniądze, a robotę wyrzucać do złomu. Że jak mi spartaczył, no to do niczego to było po prostu. Jak to się mówi, ludzie człowieka rozumu nauczą, tylko aby się człowiek chciał uczyć. I wtedy trzeba wyciągać z tego wnioski, aha, to jak ty jesteś fachowiec i tak robisz tak, to ja jestem nie fachowiec, ja zrobię lepiej. Ja miałem taką zasadę. I pomyślałem sobie, no do cholery jasnej, jak ja mam fachowców poprawiać, to lepiej z nimi nie mieć do czynienia, no. Kolekcję mam ich trochę i to jeszcze mówię nie wszystkie, bo
Jeszcze są takie, które trzeba osadzić. O, tu leży taki do osadzenia, prawda? Dobry młotek, tylko osadzić. Tu leży jeszcze jakiś taki młoteczek średni też. Ten nawet mógłby być do obijania spawów, bo jest dość twardy, tylko trzeba by było trochę zaostrzyć. O ile wiem, to jest twardy młotek, bo już trochę go próbowałem. No leży na razie na zapasie, tylko osadzić na dłuższy trzonek i mógłby być do obijania, do zbijania otuliny po prostu. No, tu jest świetny młotek. Kupiłem go na złomowisku za parę groszy i wiadomo do czego służy. Służy do przebijania otworów do kwadratu. To jest młotek kowalskiej roboty po prostu. Robił jakiś dobry kowal. A komuś był niepotrzebny, ktoś nie rozumiał tego, nie jak to się mówi, no i wyrzucił go do złomu. Wybijak. Te młotki, co ja mam, jeszcze tam mam w skrzynce kowalskiej, to ja tymi młotkami, tak jak to się mówi, to co w zakresie mam do zrobienia, to ja zrobię wszystko. Bo mam i do nitowania, bo trzeba też rozumieć, że do nitowania, w zależności jakie nity się nituje, cieńsze, grubsze, to trzeba po prostu taki młotek używać. Do mniejszych nitów to się używa lekkiego młoteczka. Natomiast do takich nitów jak 12, 16, no to trzeba użyć już większego młotka i też nie od razu ciężkiego, bo to nic z tego nie wyjdzie, tylko trzeba się posłużyć młotkiem średnim, a później na już nitownicę dobić, to wtedy trzeba już ciężkim młotkiem, żeby ta główka wyszła ładnie. No i warunek, że musi materiał leżeć dobrze na kowadle, żeby było oparcie, żeby nie przebić nita na drugą stronę. Także młotków mi nie brakuje, mam ich dość.